Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. To projekt AHA, czyli Archiwum Historii Autorów. Znajdujemy się w Pałacu pod Królami, w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. I dzisiaj naszym gościem jest niesamowita kobieta, która potrafi opowiadać o odległych miejscach i ludziach, których spotkała na swojej drodze i robi to w sposób najpiękniejszy. Ikona polskiego podróżowania. Elżbieta Dzikowska dzisiaj razem z nami. Dziękujemy, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Dziękuję za te komplementy. Dopiero mogę na nie zasłużyć. Ja myślę, że Pani przez całe swoje życie zasłużyła na bardzo wiele komplementów oraz uznania. Jest Pani historyczką sztuki, jest Pani sinolożką, jest Pani podróżniczką, jest Pani autorką kultowych programów telewizyjnych, na których wychowywało się całe moje pokolenie. Jest Pani autorką audycji radiowych, mnóstwa książek, o których dzisiaj też mam nadzieję porozmawiamy, bo kilka z nich Pani tutaj przyniosła. Jest Pani kuratorką wystaw, no ale też miłośniczką biżuterii. I chciałam dzisiaj naszą rozmowę zacząć właśnie od biżuterii, bo przyniosła Pani dzisiaj przepiękną biżuterię, ale też ma Pani przepiękny naszyjnik na sobie, też przepiękne pierścionki. Czy ta biżuteria, którą ma Pani na sobie, ma dla Pani jakieś szczególne znaczenie? Każda biżuteria ma znaczenie, ale tą szczególnie lubię, bo lubię kolor niebieski, a lapis lazuli kiedyś był cenniejszy niż złoto. Służył malarzom do przygotowania farb. Były właśnie z lapis lazuli, a ten piękny naszyjnik, piękny, prawda? Przepiękny. Ja przywiozłam lapis lazuli pewnie z Iranu, a zrobił mi go mój przyjaciel, wielki złotnik, tak się teraz nazywa jubilerów, Andrzej Kupniewski. To też jest jego dzieło, a to jest stare, pewnie z Afganistanu, ale nabyłam w Kairze, w antykwariacie. Z każdej podróży coś przywożę i powstał już album Biżuteria Świata, tak, dawno wydany i to wszystko, co jest w albumie, ta biżuteria jest już w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu. Serdecznie zapraszam. Tam jest ta biżuteria etniczna, a po moim długim życiu także ta biżuteria, którą robił Andrzej Kupniewski, trafi do muzeum, podobnie jak moja kolekcja sztuki nowoczesnej, bo mam wielu przyjaciół artystów. Wszyscy będziecie w muzeum. Chciałam zapytać, jak liczna jest Pani kolekcja biżuterii i czy pamięta Pani pierwszą biżuterię, którą przywiozła, coś, od czego to się wszystko zaczęło, ta piękna kolekcja? Nie pamiętam pierwszej, bo pierwsza moja podróż to była po 4. roku sinologii, czyli języka chińskiego, do Chin. Ja wtedy byłam bez grosza, ale potem przywoziłam już tą biżuterię. Może pokażę, co tu mam. To jest ważne. Zaraz. To jest muszla, którą przywiozłam z Papui Zachodniej, a oprawił ją oczywiście Andrzej Kupniewski. A dlaczego od muszli zaczynam? Bo to najstarsza biżuteria, tylko nie takie. Małe muszelki przekłute, więc przewieszano je na rzemykach. Znaleziono w Maroku najstarsze, w Grocie Gołębiej, 80 000 lat temu. Tak dużo ma znana nam biżuteria, a w Europie dopiero 45 lat później, 40 000 lat później i była to biżuteria z kamienia. A propos dziwnych rzeczy, to nie jest dziwne. Z wszystkiego da się zrobić biżuterię. To jest czarny dąb, po prostu gdzieś kawałek kiedyś tego dębu na Śląsku znalazłam i przywiozłam. A
A ten przepiękny bursztyn. Przepiękny bursztyn to Powiem jest pani, że nigdy nie widziałam tak dużego? Tak. A to zdrowie podobno zapewnia bursztyn. To jest bursztyn tybetański, też na targu w Tybecie, pół wieku temu kupiony. Bardzo go lubię. A jeszcze chciałam pokazać biżuterię z zęba. Oto szczególna biżuteria, bo to jest tak zwana, nie, to jest naszyjnik. Biżuteria z zębu i ta biżuteria z zębu, obydwie są z Papui Zachodniej i ząb jest symbolem męskości, tak, odwagi, męskości, no i tam jest dostępny, a skoro jesteśmy przy Papui Zachodniej, to jeszcze pokażę jedyny strój panów, tak, z tykwy, tak, a czasami jest w formie biżuterii. O, to jest dla małego chłopczyka pewnie stroik, tak, ozdobiony, tak, i więcej takich ładnie ozdobionych znajduje się w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halyka w Toruniu. Te dwa naszyjniki jeszcze? No jeszcze pokażę, bo takie ładne, prawda? Ja Przepiękne. przywiozłam z Chin kawałek tej rafy koralowej, a Andrzej Kubniewski dorobił mi właśnie. To są dzieła sztuki, ja bardzo lubię z nimi obcować, bo to nie tylko jest dekoracja. U różnych ludów to także talizman. No nawet przecież u katolików nosi się jakieś złote łańcuszki z krzyżykiem albo wizerunkiem Madonny. To też biżuteria przecież. A biżuteria zapewnia nam zdrowie, na przykład tak łatwo ją zrobić, tak zdrowie broni przed złodziejami, ponoć także sprzyja dobrym uprawom. Także wszystkie ludy mają potrzebę noszenia biżuterii, ja także. Powiedziała pani, że to są swego rodzaju talizmany, że one zapewniają szczęście. To ile w życiu zależy od szczęścia, a ile od ciężkiej pracy? Szczęście to pozytywny zbieg okoliczności, a ciężka praca jest na co dzień. Myślę, że ciężka praca sprzyja szczęściu. A proszę powiedzieć jeszcze, a ile w życiu zależy od talentu, a ile od rzemiosła, którego się w życiu nauczymy? Jedno i drugie jest ważne, bo talent bez warsztatu, bez znajomości rzemiosła nie wystarczyłby do stworzenia arcydzieła. Z kolei sama praca też nie stworzyłaby przepięknego obrazu. Trzeba mieć ten talent, ale praca może sprzyjać jego rozwojowi. A jaki w ogóle miała pani stosunek do swojej pracy w swoim życiu? To taka różnorodna praca, jak różnorodne moje przygotowanie. Ja nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Ja kochałam moją pracę i w dalszym ciągu pracuję, mimo że mam tajemnica 88 lat, ale ciągle czuję się młoda, ciągle futuro, a nie retro i ciągle wszystkiego mi się chce. A to najważniejsze, żeby chciało się chcieć, bo starość to jest stan umysłu niezależnie od wieku. Czyli nigdy nie możemy zrezygnować z siebie, z poznawania, z odkrywania i zrobienia nowych rzeczy w życiu? Tak, i trzeba być konsekwentnym. To jest bardzo ważne. Gdyby nie konsekwencja, upór, to bym nie mogła doprowadzić do wzniesienia pomnika Ernesta Malinowskiego, twórcy najwyżej do niedawna położonej kolei na świecie, w transandyjskiej, w Peru. 4818 metrów nad poziomem morza. Przypisywano ją Amerykaninowi, a ja wiedziałam, że to Polak Malinowski właśnie to ją zrobił i doprowadziłam do wzniesienia pomnika. Jego autorem jest Gustaw Zemła, mój przyjaciel, wspaniały rzeźbiarz. Upór to jest pani cecha, dobra cecha, która pozwala pani robić w życiu piękne rzeczy. Czy
umie Pani jeszcze określić jakieś inne swoje dobre cechy, jakimi by się Pani jeszcze opisała? Bo my opisujemy Panią jako podróżniczkę, historyczkę sztuki, fotoreporterkę, działaczkę społeczną. No naprawdę jest tego bardzo dużo, ale często w życiu jest tak, że sami siebie określamy innymi cechami. Jakimi Pani by się określiła? Zależy od tego, co robię, to tym jestem. Jak piszę książki, to jestem pisarzem. O, właśnie wyszła nowa moja książka, ciekawa, ze mną przez świat, ale podtytuł jest ważny. Pamiętnik wstecz, bo zaczynam pisanie od ubiegłego roku i cofam się aż do moich narodzin. A po drodze trochę chaotycznie opisuję to, co było dla mnie ważne. Jest Pani osobą niezwykle otwartą, ciekawą świata. Kto właściwie Panią tego w życiu nauczył? Sama. Sama o wszystkim decydowałam w moim życiu, bo mój tatuś został zamordowany przez Niemców. Ja miałam kilka lat, mamusia musiała iść do pracy, prowadziła sklep, herbaciarnię z tajnym wyszynkiem i napadano na nią. I ja jako 8-9-latka chodziłam po nią wieczorem, byłam jej ochroniarką i miałam taką kłódkę w ręku po prababci, która przypominała pistolet. Tak. I udawało się. Także mamusia pracowała cały dzień, wychowywała mnie babcia, ale ja sama decydowałam. Przecież nikt nie wiedział pewnie w tym Międzyrzecu, skąd ja pochodzę, że istnieje sinologia. To mój pierwszy fakultet, tak. A ja zdecydowałam się ją studiować, ponieważ miałam złą opinię polityczną i na inne bym się studia nie dostała, pomyślałam. Bo byłam w organizacji antykomunistycznej, pół roku siedziałam w więzieniu, wyszłam jak miałam 15,5 roku, no jak 16, zdałam już maturę, ale nie przyjęto by mnie z takim życiorysem nigdzie. No i pomyślałam o sinologii, bo tam co 2 lata przyjmowano tylko 7 osób. Może dla takiej małej ilości studentów nie byłabym niebezpieczna, ale też mnie odrzucili. I ja, 16-latka, wsiadłam sama do pociągu, dojechałam do Warszawy, do komisji odwoławczej i umiałam przekonać tę komisję, że trzeba mnie koniecznie dopuścić do wtórnego egzaminu, bo ja na tym Podlasiu się zmarnuję. Był tam taki bardzo miły człowiek, profesor filozofii, który pewnie przyczynił się do tego, że dopuszczono mnie do tego egzaminu i skończyłam tą sinologię. Chciał mnie profesor wysłać po 2. roku na studia 2-letnie do Pekinu, ale nie dostałam paszportu. No dopiero musiał przyjść ten 56 rok. Tak, i wtedy pierwsza moja podróż to było 6 tygodni w Chinach. Miałam 20 lat i wtedy wyszłam za mąż za Andrzeja Dzikowskiego. On pojechał w podróż poślubną do PGR-u, a ja do Chin. Czyli nie pojechaliście razem? Nie, to był żart. Tak. Wracając jeszcze do Pani dzieciństwa, czy w domu ktokolwiek Pani opowiadał o tym, jaki świat jest piękny, jaki może być ciekawy i jak może być inny? Bo tej inności, tak naprawdę ja nawet pamiętam to ze swojego dzieciństwa, uczyłam się między innymi od Pani, oglądając programy telewizyjne Pieprz i Wanilia. Ale czy ktoś Pani w domu opowiadał o tym, Nie, no ta jaki moja jest babcia znała tylko Międzyrzec, najbliższą okolicę, mamusia też, no wtedy wtedy Polska była zamknięta. Tak, nie można było nigdzie wyjeżdżać, więc ja musiałam liczyć tylko na siebie. Jak wyglądała ta pierwsza podróż do Chin? Bo to się wydaje bardzo egzotyczne w tamtych czasach. To były, tak jak Pani powiedziała, czasy, kiedy ludzie tak nie podróżowali. No. To nie było takie łatwe. No to samolotem, pamiętam, Tu-104 trwała 2 dni z noclegiem w Nowosybirsku. No i
zamarzyłam, żeby nigdy już nie wsiąść do samolotu. Tak się źle czułam. I do dzisiaj jedyne rzeczy, których się boję, to jest chamstwo i turbulencje. Właśnie turbulencje mi przeszkadzały. No a potem, jak zaczęłam pracować w Chinach, nie od razu ten język chiński mi się przydał. Nikt nie chciał mnie zatrudnić. Pierwsza robota to odkurzanie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej. Potem praca w Parku Kultury. Potem w Centrali Importu, Eksportu Chemikali Ciech, ale nie było kontraktów po chińsku. I wreszcie powstała redakcja Chiny, dostałam list i tam pracowałam do czasu, aż ją zlikwidowano, bo się stosunki z Chinami pogorszyły. I otworzono redakcję Kontynenty, proponując mi dział Ameryki Łacińskiej. Powiedziałam, że się nie znam na Ameryce. Nikt się nie złapała odpowiedzi. I tak było. Zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, zaczęłam jeździć i po latach ja się stałam ekspertem. A pierwsza podróż do Ameryki Łacińskiej, czyli przez Kubę do Meksyku, była statkiem handlowym o romantycznej nazwie Transportowiec. No, bardzo źle znoszę podróże statkiem, aczkolwiek potem, ale to potem podróżowałam z Tonim przez 20 lat żaglówką po świecie i mimo, że źle się czułam, bo miałam chorobę morską, no to płynęłam z nim, bośmy robili programy. Ta praca w magazynie Chiny i później Kontynenty, to były najpierw teksty, czy teksty i fotografia? Właściwie co było pierwsze? No najpierw teksty, nie miałam pojęcia o fotografii zrazu, ale przed wyjazdem do Meksyku dano mi aparat Zorka i poprosiłam Tadzia Kubiaka, który był fotoreporterem w Ekranie, takie pismo wychodziło, żeby mi powiedział, jak się obsługuje aparat, jak się wkłada tam taśmę, tak jak się zamyka, otwiera, no ale zaledwie 10, może 15% nadawało się tych zdjęć potem do publikacji, ale nie zrezygnowałam, zainteresowała mnie, nawet zapasjonowała fotografia, z czasem się rozwijałam. W książkach wszystkie zdjęcia są moje, a potem stałam się nawet artystką, bo robiłam takie zdjęcia makro, małe fragmenty natury powiększone do dużych formatów, pokazując, że natura też potrafi, że nie ma abstrakcji, że abstrakcja wywodzi się z natury, że wszystko potrafi ta natura zrobić, a ja jestem przekazem. Czy ktoś uczył Panią w życiu właśnie fotografowania? Czy to fotografowanie w Pani przypadku było takie intuicyjne? No właśnie, Tadzio Kubiaka, a tak trochę to na historii sztuki, bo po tej sinologii postanowiłam mieć prawdziwy zawód i zaczęłam studiować historię sztuki, pracując jednocześnie w owych Chinach i tam pokazywano nam, jak się robi reprodukcję, obcując z dziełami sztuki. Czy historia sztuki kiedykolwiek Pani się przydała w Pani podróżowaniu? No oczywiście, historia sztuki bardzo ważna jest. Ja jestem nawet krytykiem sztuki, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia AIKA. Ja jeżdżę tam, gdzie są zabytki, artyści. Byłam chyba pierwszą dziennikarką, która w Polsce opisywała sztukę współczesną Ameryki Łacińskiej. Jeszcze miałam okazję poznać wielkich malarzy jak Siqueiros, Rivera, prawda? Więc to historia sztuki, obycie ze sztuką w takich rozmowach mi pomagało, a potem napisałam kilka książek o sztuce, polscy artyści w sztuce świata. No 3 tomy, 2 tomy już wyszły, artyści mówią, wywiady z malarzami, potem z grafikami, a w tym roku, mam nadzieję, ukaże się tom wywiadów z rzeźbiarzami. Czy podróżowanie ma coś wspólnego właśnie z artyzmem, z twórczością, bo dzisiaj w takim kontekście spotykamy się przy okazji naszej rozmowy. Czy czuje Pani, że to jest jakiś rodzaj sztuki też?
Czy ja wiem, podróż to jest poznawanie świata. Podróżnik nie musi być artystą, ale może. Artysta może też stać się podróżnikiem. Tak, można łączyć, ale nie jest to konieczne. Znam wielu podróżników, którzy nie są artystami. Pani się czuje artystką? No jak robię te zbliżenia, te makro, to się wtedy w tej fotografii czuję artystką. Miałam wiele wystaw. Miałam wystawę megalitów w sztuce, tak, miałam wystawę właśnie tych zbliżeń, miałam wystawę Uśmiech świata. Właśnie, może pokażę tę książkę, do której wstęp pisał Ryszard Kapuściński, bo teraz uśmiech świata naprawdę jest nam potrzebny. To najlepszy język międzynarodowy. Uśmiechajmy się do siebie. Tu pokażę Państwu starsi ludzie, ale jacy piękni przez ten uśmiech. Tak, wypadło, założyłam sobie, tak. A czy uśmiech pomaga w podróżach? Czy otwierał Pani jakieś nowe drzwi, wrota i możliwości? Tak, naturalnie. Ja się stale uśmiecham do ludzi, bo ja lubię ludzi, tak. Aczkolwiek głównie interesują mnie zabytki i twórcy, to do wszystkich się uśmiecham. No i staram się coś pozytywnego z tych kontaktów zdobyć. Nie można mówić o Pani życiu, nie mówiąc też o Tonym Haliku, Pani partnerze. Kiedyś Pani w Vivie w magazynie powiedziała, że miała 2 bardzo dobrych mężów. Tak. Właściwie jak zaczęła się Wasza relacja? Co to jest za historia, jeśli mogę o nią zapytać? Można. Bardzo prywatna. Byłam żoną Andrzeja Dzikowskiego. Też był dobrym mężem. No ale zostawiłam go dla Toniego. No. Toniego poznałam w Meksyku. Ryszard Badowski, jak wyjeżdżałam do Meksyku, miałam jechać do Peru. Dostałam stypendium roczne do Peru, ale przez Meksyk, bo tam było zebranie Światowego Stowarzyszenia Odkrywców, którego byłam członkiem. I Ryszard Badowski poprosił mnie, żebym zrobiła wywiad z niejakim Tonim Halikiem, którego poznałam w telewizji, raz widziałam, ale powiedziałam, jaki śmieszny facet i go wyłączyłam. I jak przyjechałam do Meksyku, zadzwoniłam, nie było go. Zostawiłam numer telefonu. No i zadzwoniłam do naszej ambasady. Okazało się, że czeka na mnie depesza z Peru, że pani minister kultury została zdymisjonowana, moje stypendium Peru nieważne. Co robić? Wracam do kraju, a liści mój przyjaciel poznany 10 lat temu, José Luis Cuevas, wielki malarz, który ma teraz muzeum swojego imienia, ale niestety już nie żyje, zaprosił mnie na obiad i na tym obiedzie był prezydent Meksyku Luis Echeverría Álvarez, który posadzono mnie przy stole i zapytał, jakie ma pani plany? A ja mówię, miałam wyjechać do Peru, ale nieważne, wracam do kraju. A dlaczego? Przecież my możemy dać pani stypendium na rok. Przyjdzie pani jutro na przyjęcie, gdzie będzie mój rzecznik prasowy, załatwi. No upraszczając, załatwił. Toni wrócił gdzieś z Gujany Brytyjskiej, zadzwonił, zrobiłam ten wywiad. No i zostałam na rok w Meksyku. Zakochaliśmy się w sobie. No i odprowadził mnie, jak już wracałam, chociaż prezydent chciał mi dać obywatelstwo i pracę, bo powiedziała, ja mam swój kraj, panie prezydencie, swoją pracę. Toni odprowadził mnie do Panamy, ja poleciałam do Peru, w nocy telefon, przylatuje jutro. Toni przyleciał, nie wiem skąd miał mój telefon tam. Zwiedziliśmy kawałek Peru, odprowadził mi na lotnisku i tam mu powiedziałam tak, ale tylko w Polsce. I przyjechał, no i zaczęliśmy robić właśnie te programy. Mieliśmy podobne zainteresowania, to znaczy podróżowe, bo
On się interesował głównie ludźmi, zwłaszcza plemionami indyjskimi, a ja głównie zabytkami, tak, cywilizacją. Ale ludzi też fotografowałam i filmowałam. I zaczęliśmy robić te programy, których powstało ponad 300 i otwierały ponoć, bo jedyne były tego rodzaju wówczas, w Polsce świat. Jeśli mogę zapytać, bo wiadomo, że mieliście wspólną pasję, wspólne zainteresowania, że to Was na pewno bardzo mocno połączyło, ale co Panią w ogóle urzekło w Tonym Haliku? Bardzo przystojny nie był, to prawda, ale był szalenie interesujący, był bardzo inteligentny, miał ładny uśmiech i miał te zainteresowania, które nas łączyły. Myśmy się uzupełniali, tak. I nigdy nie rywalizowaliśmy ze sobą, jedno drugiemu pomagało. Wymyślaliśmy razem, co będziemy teraz przygotowywać, a potem on filmował, ja to montowałam, pisałam komentarz, tam nagrywaliśmy, no i było publikowane No w właśnie miałam telewizji. zapytać, na ile Tony Halik wspierał Panią w Pani pasjach, w Pani fotografowaniu? Wspierał, nawet wtedy, kiedy się ze mną nie zgadzał. To znaczy, nie interesował się na przykład sztuką współczesną, a ja tak, miałam wielu przyjaciół i zbierałam te obrazy. Raz przyniosłam obraz, który miał dziury, bo artysta był no, bardzo ekspresyjny. Mogłaś przynajmniej bez dziur kupić. Ale powiesiłam i nie miał nic przeciwko temu. Także się po prostu uzupełniali. On lubił takie dzieła sztuki, na którym dokładnie widać, co to jest. A tego sztuka współczesna nie zawsze zapełniała. No, sztuka to jest dzieło człowieka o ponad przeciętnej wrażliwości, który poprzez obiekt fizyczny potrafi przekazać swoją osobowość i wartości duchowe. To jest ważne, ten przekaz duchowy. Wracając jeszcze do Waszej relacji, co tak naprawdę z perspektywy czasu było dla Was takim fundamentem związku? Jakby co powoduje, że ludzie razem idą przez życie? Po pierwsze, kochaliśmy się, to jest najważniejsze, a po drugie praca, która nas łączyła i byliśmy zadowoleni, bywało, z jej efektów. Toni też pisał książki, ja pisałam, zresztą w ZAIKS-ie to jestem pół wieku. Tak, i pomagaliśmy sobie. Wspomniała Pani o tym, że programów powstało prawie 300. Program Pieprz i Wanilia to program, na którym wychowywało się, myślę, całe moje pokolenie. Jakie były kulisy powstawania tego programu? No bo my tylko widzieliśmy to, co było w telewizorze, czyli gotowy produkt, a jak wyglądała historia powstawania tych programów? Toni pracował w amerykańskiej telewizji NBC, miał dobrą pracę, potem niezłą emeryturę, i nikt nas nie sponsorował, żebyśmy wyjeżdżali w świat i robili te programy. Ustalaliśmy, no teraz to, tu, tam, tato i wyjeżdżaliśmy. Toni miał kamerę, ja mu często robiłam dźwięk, tam trzymałam światło, no i robiłam wywiady z tymi ludźmi, których filmował. Potem wracaliśmy do ojczyzny, no i ja to, jak mówiłam, montowałam w Interpress Filmie, byłam na etacie reżysera filmów dokumentalnych, to dobra, a potem nagrywaliśmy to w naszej piwnicy i programy myśmy robili we dwoje, te filmy półgodzinne, a 10 minut programu nagrywało 20 osób bywało. 2 naraz, pomiędzy nimi była krótka przerwa, podawałam i bigos, pamiętam, zawsze miałam przygotowany, tak. Także były nagrywane w naszej piwnicy, w żadnym studio specjalnym. A w jaki sposób sobie wytyczaliście nowe kierunki podróży? To gdzie chcieliście pojechać i nagrać program? Różnie.
Kiedyś Toni mnie zapytał: Elżuniu, a dokąd chciałabyś teraz pojechać? Ja mówiłam: szlakiem romańskich katedr. No to następnego dnia kupił przyczepę niewiadów, tak, wsiedliśmy i pojechaliśmy tropem tychże katedr, gotyckich też, aż do Santiago de Compostela, wracając innym szlakiem. No, bardzo szanował moje pomysły. Ale jak chciał na przykład pojechać do Kenii, żeby filmować Masajów, to mnie też to interesowało. No to filmowaliśmy różne. I Chiny chciał poznać, gdzie ja już byłam kiedyś jako sinolog. To robiliśmy w Chinach filmy i w Afryce, i w Australii, i na Nowej Zelandii. No, po prostu chcieliśmy pokazać świat, ale najbliższa nam obojgu była Ameryka Łacińska, bo ja przez 20 lat prowadziłam dział Ameryki Łacińskiej w kontynentach i zanim Toniego poznałam, to znałam już prawie wszystkie kraje. A Toni, no to tam pracował, bo wprawdzie był korespondentem, dziennikarzem NBC, ale siedzibę główną miał w Meksyku i był prezydentem też dziennikarzy zagranicznych z całej Ameryki Łacińskiej. Także miałam 2 prezydentów w Meksyku. Prezydenta kraju i Toniego. W jaki sposób przygotowywaliście się do swoich podróży? Czy wszystko zawsze mieliście super opracowane? To też były takie czasy, kiedy nie było internetu. Nie dało się. Niespodzianki też, przecież nie było telefonów komórkowych, nie było GPS-u, więc trzeba było uruchamiać wyobraźnię i mapy, tak. Umawialiśmy się, że chcemy tam do tego i tego plemienia. No to dowiadywaliśmy się, powiedzmy, w Instytucie Indiańskim w mieście Meksyku, jak tam dotrzeć, prawda? I samochodem przyczepą. Przez 7 miesięcy po Stanach, w tym właśnie po plemionach indiańskich, jeździliśmy przyczepą. Spaliśmy tam, ja gotowałam, tak. Także to były inne czasy, ale przecież nie środki decydują o talencie i powstaniu arcydzieła. Nie wiem, czym pisał Dante, może piórem gęsim, a nie na komputerze, prawda? A stworzył boską komedię. Czy kiedykolwiek wasze podróże były niebezpieczne? Czy pamięta pani taką podróż, kiedy naprawdę bała się o siebie i o Tonego? Los mi sprzyja, jak już powiedziałam, boję się tylko chamstwa i turbulencji. Raz mi się zdarzyło, jakśmy jechali do Vilcabamby, ostatniej stolicy Inków, której wcale nie odkryliśmy. Pierwszy był Amerykanin, 10 chyba lat wcześniej, ale byliśmy pierwszymi Polakami, którzy tam dotarli, więc trzeba było najpierw dolecieć do Limy, potem do Cusco, potem pociągiem do Quillabamby, a potem przez tydzień konno do tej Vilcabamby jechać, tak. No i raz się zdenerwował mój koń i zrzucił mnie i ciągnął na strzemieniu kilkadziesiąt metrów. Toni był tak przerażony, że nie zrobił zdjęcia, nie mógł sobie do końca życia tego darować. A jak koń się zatrzymał, wsiadłam z powrotem, pojechałam dalej. Nic się nie stało. Co się czuje, jak się odkrywa nowe miejsce, takie, którego nikt wcześniej nie odwiedził, nie dotarł? Jakie to jest uczucie? No wielka satysfakcja. Chodziliśmy, bo ten Amerykanin był tam wcześniej, ale tego nie opublikował. Toni zrobił pierwszy film o Vilcabambie dla NBC, a ja zrobiłam dla polskiej telewizji i napisałam książkę Vilcabamba, ostatnia stolica Inków. No i tam były gąszcze. Chodziliśmy, żeby zrobić zdjęcia, trzeba było ścinać drzewa czasami, tak, żeby światło docierało. A tu świątynię Słońca żeśmy odkryli, a żeśmy nie byli sami, tylko z Edmundo Guillenem, profesorem
historii peruwiańskiej, który odkrył listy żołnierzy hiszpańskich, którzy podbili Vilcabambę, bo mówiono, że państwo Inków upadło w 1532 roku, kiedy zginął Atahualpa, Pizarro go zamordował, a Inkowie mówili, że nie, 40 lat później, kiedy upadła Vilcabamba w 1572 roku. No ale gdzie ta Vilcabamba? No więc ponieważ Amerykanin nie dał wskazówek, to profesor Guillen, posługując się tymi listami z podboju Vilcabamby przez żołnierzy hiszpańskich, ułożył tą trasę i żeśmy się przedzierali, aż żeśmy w końcu tam dojechali, tak. Ale coś było udawanego, bo wiedzieliśmy, że są wodociągi i taka kanalizacja, takie wodociągi, ale jak pokazać wodociągi bez wody? Tośmy wzięli wody, naleli tam i sfilmowali, pokazali, że to wodociągi, no trzeba było sobie radzić. No i profesor Guillen znalazł fragment dachówek z pałacu właśnie Inków, co potwierdziło, że tam był ten pałac, znajdował się i że to jest Vilcabamba naprawdę. Myśli pani, że w dzisiejszych czasach, kiedy podróżowanie jest takie popularne i takie łatwe, jest coś jeszcze cały czas do odkrycia? No myślę, że jest. Ja odkrywam teraz Polskę. Napisałam już 12 książek o Polsce, 4 Groch i Kapusta i 8 Polska znana i mniej znana. I odkrywam Polskę dla siebie i dla moich czytelników. Naprawdę warto po niej podróżować. A najpiękniejsze góry na świecie to oczywiście Bieszczady. To prawda. Zwiedziła pani tak naprawdę cały świat. Była pani w miejscu... Nie, jeszcze Albanii mi brakuje. Do niedawna brakowało Danii, ale niedawno byłam w Danii, w Kopenhadze, po to, żeby zobaczyć Muzeum Sztuki Nowoczesnej Louisiana, jedno ponoć z najlepszych na świecie, a może i najlepsze, więc Danię mam już z głowy, ale czeka mnie Albania. Albania to jest jedyne miejsce na świecie, w którym pani jeszcze nie była? Na Grenlandii nie byłam też. Byłam na Islandii, to jest piękny kraj, w Islandii piękny kraj, dzieło sztuki stworzone przez naturę. Ale ja tropem zabytków i ludzi, a na Grenlandii to jest, nie ma zabytków, no. Zwiedziła pani prawie cały świat. Niewiele jest miejsc, w których pani nie była. Chciałam zapytać, co budzi pani zachwyt? Zawsze sztuka. No piękno przyrody też, na przykład to są pola tarasowe, bywają też dziełem sztuki. Człowiek się do tego przyczynia, ale tworzy je też przyroda. Na południu Chin, jakie wspaniałe te pola tarasowe. Więc, ale głównie sztuka, zabytki, piękno. Nie boję się tego słowa, które jest niemodne. Piękno jest niemodne? No nie, kiedyś to dążyło się do obrazu, stworzenia obrazów pięknych, tak. A teraz nie jest to obowiązek. Dobrze, powiedzmy, że wartości duchowe. To też jest ważne w życiu. No, też mogą być piękne I budzić i zachwyt. są piękne. Ostatnio słyszałam o takich nowych badaniach na temat tego, co ludzi zachwyca i poza tym, że zachwycają nas piękne budowle, poza tym, że zachwyca nas sztuka, o której pani wspomniała, to teraz ludzi też zachwyca na przykład empatia. Empatia to jest normalny stan potrzebny w stosunkach między ludźmi, a w podróżach przydaje się tym bardziej. Ale żeby się zachwycać, powinna być normą empatia między ludźmi. A tak naprawdę jest teraz w dużym kryzysie. Ludzi też zachwyca to, że ktoś potrafi się poświęcić dla kogoś. To jest ciekawe.
Ja się nie poświęcam. Mnie to, co robię, sprawia radość. Mnie kontakt z ludźmi też sprawia radość. Lubię ludzi, mam wielu przyjaciół. To jest jeszcze jedna rzecz, która ludzi zachwyca w tej chwili, to proszę sobie wyobrazić, że jest to muzyka. Czy muzyka Panią zachwyca, wzrusza? Bardzo. Ja słucham muzyki, ale głównie klasycznej muzyki. No niedawno byłam dopiero co na koncercie w Filharmonii Symfonia Mahlera. 6. była. Przedtem byłam na pasji Bacha. No, także Filharmonia była dla mnie drugim domem i często jak jestem teraz w domu, to słucham mezzo. Ale muszę tutaj powiedzieć też, że tuż przed nagraniem, zanim poszły kamery, zanim wystartowaliśmy nasze kamery, śpiewała Pani. Ma Pani taki swój repertuar, który lubi śpiewać sobie? Ja, bo się nudziłam czekając, tutaj nic się nie działo, więc sobie podśpiewywałam. Teraz nie ma takich piosenek, które by śpiewano publicznie, zbiorowo. Nie wiem, może młodzież ma swoje. Ja kiedyś to mnóstwo piosenek śpiewałam i nauczyłam tych dawnych piosenek moich przyjaciół, Jacka i Krzysia, z którymi zwiedzam Polskę i jak jedziemy, to zawsze w trasie śpiewamy piosenki, ale jak mówimy o podróżach, to muszę wspomnieć o Martynie Wojciechowskiej, bo jestem z niej bardzo dumna. Ona kontynuuje to, co ja robiłam i uważa się za moją córeczkę podróżniczą. No i bardzo się lubimy, wspieramy i niech ci będzie dobrze, Martynko. To wspaniała postać, rzeczywiście niezwykle inspirująca i też niezwykle odważna kobieta. Czy odwaga to też jest Pani cecha? Ja mówiłam, że się nie boję. Nie miałam z tym nigdy problemu, oprócz tego chamstwa i turbulencji. To się tutaj powtarza cały czas i to sobie zapamiętamy na 100%. Wracając jeszcze do podróży, to jakby miała Pani tak podsumować trochę, to czego Panią w ogóle nauczyły podróże po świecie? No przede wszystkim poznałam ten świat i jego mieszkańców i dowiedziałam się, że niezależnie od koloru skóry, od etnii, mamy podobne umysły. Przecież piramidy powstały nie tylko w Egipcie, ale w Kambodży, w Peru, w Meksyku. No po prostu i stworzone zostały, zanim powstała moja ukochana ojczyzna. Także podróże oduczyły mnie zarozumialstwa z tego, że jestem z Europy, tak? Nauczyły mnie poznania i szanowania innego, o co walczył Ryszard Kapuściński, mój przyjaciel. I tak. I myślę, że są bardzo ważne w mojej biografii. Pół mojego życia to były podróże. Tak. Akceptacja inności to coś, co jest chyba bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest ważna akceptacja, zrozumienia innego i bardzo ważny, powtarzam, jest uśmiech. Uśmiechajmy się do siebie. Dzisiaj jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia ZAIKS. Jaka jest Pani historia? Jak to się stało, że Pani się tutaj znalazła? Czy ktoś Panią wprowadził? Zawsze byliśmy blisko, bo ja pracowałam i w redakcji Chiny i Kontynenty na ulicy Senatorskiej, więc tuż obok. A wprowadził mnie tutaj Edmund Osmańczyk. Ja już pisałam książki wówczas i Edmund uważał, Jan Edmund, tak, że powinnam wstąpić do ZAIKS-u i mnie zarekomendował. Czy jest jakiś rodzaj takiej solidarności twórczej, twórców, którzy się znajdują właśnie w Stowarzyszeniu ZAIKS? No mam nadzieję, że tak jest. Ja w każdym razie solidaryzuję się z ZAIKS-em i jestem dumna z tego, że jestem od tak dawna jego członkiem.
Wracając do tego, co Pani przywoziła ze swoich podróży, bo jest to oczywiście przepiękna biżuteria, myślę, że mnóstwo innych pamiątek, to są dzieła sztuki, to także książki, które powstawały po tych podróżach. Czy kiedykolwiek pisała Pani te książki w domu pracy twórczej? Czy odwiedzała Pani te miejsca? Czy tam jest jakaś specjalna aura, która sprzyja tworzeniu? Nie, ja bywałam w Radziejowicach gdzieś tam jeszcze, ale nie pisałam, tworzyłam w domu. I tam powstawały właśnie te wszystkie Tak. książki i też programy telewizyjne. To w innym, tylko zmieniały się mieszkania. Bo kiedyś mieszkałam w centrum, teraz mieszkam w Międzylesiu. Tak, więc To skoro mówimy o domu, jak się tak dużo podróżuje, jak się tak dużo zmienia miejsca, to dom jakie ma znaczenie? to jest moje miejsce na ziemi najważniejsze. Tam wiszą moje obrazy, tam stoją moje książki. Tak, a po moim długim życiu wszystko przekazane zostanie do Torunia. Jeszcze raz chciałam przypomnieć, że w Toruniu właśnie jest Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika. To są 2 kamienice z moich darów 95%, a 5% z darów moich przyjaciół. I teraz staramy się o 3. kamienicę, bo już się nie mieszczą te dary w 2 tylko miejscach. No, także zapraszam Państwa do Torunia, do Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika. Nie zgodziłam się, żeby było też mego imienia, tak samo jak szkoły są tylko imienia Toniego, bo ja nie czuję się legendą i ikoną. Jestem normalnym człowiekiem. Jest Pani wielką miłośniczką sztuki, posiada Pani też swoją kolekcję, przywoziła Pani dzieła sztuki z podróży. Czym Pani się kierowała, przywożąc te arcydzieła? Ja zbieram polskie dzieła sztuki, jedyne zagraniczne to mam obrazek Portocarrero, najwybitniejszego niegdyś artysty kubańskiego. Natomiast z polskich dzieł sztuki posiadam sporo dzieł moich przyjaciół, bo przyjaźnię się. Przyjaźniłam się z Jerzym Nowosielskim, z Edwardem Dwórnikiem, z Tarasianem Tarasinem. Mam ich dzieła. Mam teraz dzieła Jana Dobkowskiego, bardzo modnego obecnie i wspaniałego artysty i przyjaciela, Barbary Szubińskiej, Hani Zawacywińskiej, Aleksandry Jachtomy. No, mam sporą kolekcję. Głównie są to dary albo po łaskawej cenie sprzedane mi obiekty, dlatego mogłam stworzyć sporą kolekcję i jak już wspominałam, przeznaczona jest ona do muzeum w Toruniu. Przygotowałam testament i są spisane te wszystkie dzieła. Czy któreś z dzieł sztuki, które znajduje się w Pani kolekcji, ma dla Pani jakieś szczególne, osobiste znaczenie? Nie mogę tego powiedzieć, bo jakbym wyróżniła jednego artystę, to przykro może byłoby innemu, ale nie. Jakby miała Pani powiedzieć jeszcze, czy jest takie miejsce na ziemi, do którego chciałaby Pani wrócić albo do którego szczególnie przynależy? Ja przynależę szczególnie do Polski oczywiście, a jest kilka miejsc, które chciałabym odwiedzić. Zawsze lubię być we Włoszech, bo tam jest najwięcej zabytków. Podróżowałam po tych Włoszech wiele razy i lubię oglądać arcydzieła, tak. Ale nie mogę zapomnieć też o Meksyku i o Peru, tak. Sporo jest tych miejsc, do których Pani przynależy. Dużo, tak. Ale najpiękniejsza i najważniejsza jest zawsze Polska. Na koniec jeszcze chciałam Panią zapytać o Pani plany, o Pani marzenia, bo na początku naszego spotkania powiedziała Pani, że w życiu jest tak, że najważniejsze jest to, żeby się chciało chcieć. Interesuje mnie nie tylko sztuka nowoczesna, choć
chociaż głównie, ale także dawna. I teraz marzę, żeby pojechać do Gandawy i do Brugi, czyli do Belgii, gdzie znajdują się arcydzieła dawnych artystów, między innymi Van Eycka, Memlinga, więc chcę zwiedzić i katedry, kościoły, i muzea, i stworzyć sobie obraz tamtejszych czasów, kiedy to mieszczanie właśnie doprowadzili do rozwoju sztuki, bo byli zamożni właśnie w Belgii i Holandii. To życzę pani wspaniałej podróży do Belgii, wspaniałych odkryć w czasie tej podróży i życzę też tego, żeby pani się zawsze chciało chcieć. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i uśmiechajmy się do siebie.